Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Bartek i będę miał przyjemność poprowadzić dla Was już 94. Talk for Devs. Witam Was bardzo gorąco po przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że się stęskniliście chociaż trochę za nami. Zrobimy taką małą próbę mikrofonu, próbę ekranu. Zamiast pisać, czy mnie widać, czy mnie słychać, to napiszcie, skąd nas oglądacie, gdzie docieramy z sygnałem. Może jeszcze ktoś siedzi gdzieś na wakacjach, także może gdzieś poza Europę docieramy, także śmiało piszcie, dajcie znać, pozdrawiajcie w komentarzach. Ja wiem, że tutaj mam taką krótkie opóźnienie, chyba 30-sekundowe, także potrzebuję chwili, żeby tutaj na Was zareagować. O, widzę, że jest Gdańsk. Pozdrawiam, Andrzej, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że macie tam słoneczko. Krótkie informacje takie organizacyjne, zanim zaczniemy, przejdziemy do tematu. Bardzo często pytacie o to, czy webinar jest nagrywany. Oczywiście, że jest nagrywany i oczywiście, że będziecie mieć do niego dostęp, jeżeli dzisiaj gdzieś będziecie musieli wyskoczyć w trakcie, także nie ma problemu, będziecie mogli wrócić do tego nagrania i sobie dokończyć. O, widzę, że Warszawa jest, Uniwersytet w Eindhoven, pozdrawiamy. Fajnie, że jest słoneczko w Gdańsku, świetnie. Jeżeli chodzi o pytania, śmiało możecie zadawać je w trakcie webinaru. Na koniec my te wszystkie pytania sobie zbierzemy, wyświetlimy na ekranie, także nasz dzisiejszy gość na pewno na każde z Waszych pytań postara się odpowiedzieć, jak tylko będzie w stanie. No i co? Przejdźmy w takim razie do meritum. Witam Was jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie na 94. Talk for Devsie. Dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat cheatów w grach komputerowych, tak jak Stephen Hawking w krótkiej historii czasu wyjaśniał tajniki wszechświata. My prześledzimy dzisiaj ewolucję metod oszukiwania. Od prostych trików w grach jednoosobowych po bardzo zaawansowane manipulacje w rozgrywkach online. Dowiecie się, jak te praktyki wpłynęły na branżę gamingową, jak wpłynęły na samych graczy oraz jak twórcy gier zaczęli jakby walczyć o to, żeby te rozgrywki były sprawiedliwe. I moim dzisiejszym gościem jest Piotr Staśkiewicz. Jest to nasz pracownik JLabsu, architekt oprogramowania, który, jak sam o sobie pisze, podejmuje każde wyzwanie z holistycznym podejściem. Piotrek jako programistyczny poliglota od lat z pasją zagłębia zarówno tworzenie kodu, jak i gry komputerowe. Od młodych lat, zanim jeszcze pisał, znał wszystkie kody do Wolfensteina. Prywatnie amator triatlonu, miłośnik astrofizyki. No i dzisiaj Piotrek opowie Wam o wpływie cheatów na popularne gry oraz narzędzia do tego wykorzystywane. A ja jeszcze, zanim oddam głos Piotrkowi, za chwilę pojawi się na czacie ankieta z bardzo prostym pytaniem do Was. Czy oszukiwaliście w grach komputerowych? Tak czy nie? Czy oszukiwaliście, czy oszukujecie? Dajcie nam znać. A ja, nie przedłużając, oddaję głos naszemu gościowi, Piotrkowi. Piotrek, scena jest Twoja. Dzięki wielkie, Bartek. Cześć wszystkim. Bardzo miło, że zebraliśmy się dzisiaj tutaj w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że są wśród nas fani gier komputerowych, bo to będzie tak naprawdę sedno dzisiejszej prezentacji. Tak jak Bartek wspomniał, krótka historia hacksów to bezpośrednie nawiązanie do krótkiej historii czasu Stephena Hawkinga. I w trakcie tej prezentacji prześledzimy sobie, jak na przestrzeni czasu te metody oszukiwania w grach komputerowych się zmieniały. Fajnie zaobserwujemy to, jak z bardzo takich prostych kodów przekształciły się w naprawdę skomplikowane i wymyślne techniki. Także jeśli chodzi o mnie, może jeszcze parę słów, chociaż myślę, że Bartek bardzo wyczerpująco przedstawił moją osobę. Tak, z zawodu jestem programistą i architektem oprogramowania, czym zajmuję się już od ponad 8 lat komercyjnie, z czego od 2 lat w JLabs. Natomiast od urodzenia robię to praktycznie z zamiłowania, jak widać na załączonym zdjęciu. Gry komputerowe towarzyszyły mi tak naprawdę przez całe życie i oczywiście w trakcie najmłodszych lat głównie w nie grałem, ale dosyć szybko to zainteresowanie przerodziło się też w
modyfikacje, w bardzo wczesne programowanie, w automatyzację i pisanie różnych skryptów. Także mam też na koncie pewne amatorskie dokonania w dziedzinie gamingowej. No i mogę się niesławnie pochwalić tym, że jestem współtwórcą botów i modyfikacji silnika na prywatnych serwerach w grze Tibia. Mam nadzieję, że są jacyś fani gry Tibia. To jest dosłownie gra mojego dzieciństwa i mam z tym same dobre wspomnienia. Ale poza grą Tibia były też nieco bardziej zaawansowane modyfikacje. Jedną z nich była modyfikacja gry opartej na silniku ID Tech 3. To jest taki silnik, powiedzmy już dosyć wiekowy, z 1999 roku, ale na pewno znacie tytuły, które wyszły w oparciu o ten silnik. To jest na przykład Quake 3 Arena, Wolfenstein Enemy Territory lub Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ja akurat zajmowałem się tą ostatnią grą. Robiliśmy tam modyfikacje dla grupy roleplayingowej, tak żeby w ramach tej gry można prowadzić sesje i rozbudowywaliśmy grę o nowe funkcjonalności, by takie sesje RPG można zdalnie prowadzić. No ale przejdźmy do meritum, tak? Wszyscy zebraliśmy się tutaj, żeby posłuchać o kodach, więc przejdźmy do tych kodów. No i tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, kiedy to wszystko się zaczęło i skąd w ogóle wzięły się kody. No więc pierwsze kody były tak naprawdę pozostałościami po procesie testowania gier w fazie ich produkcji. O co chodziło? No to najczęściej były jakieś ukrywane sekwencje klawiszy w kodzie, gdzie jak odpowiednio się wcisnęło pewną kombinację, no to przyznawano jakiś bonus. I takim chyba najbardziej znanym, rozpoznawanym kodem jest tak zwany Konami Code. I to był kod do gry Contra, gdzie po wciśnięciu serii klawiszy, które widzicie z prawej strony, zamiast 3 żyć, gracz dostawał tych żyć 30. No i jakby czemu to w ogóle służyło i po co takie kody w ogóle powstawały? No przede wszystkim, jak możecie sobie wyobrazić, w trakcie produkcji takiej gry, kiedy ona jest na bieżąco testowana przez szereg pracowników, myślę, że bardzo uciążliwym byłoby przechodzenie tej gry za każdym razem w sposób nienaganny, tak żeby nie ginąć często. No i po prostu takie kody były wprowadzane jako ułatwienie dla deweloperów, żeby mieć tych żyć więcej, żeby mieć nieskończoną amunicję, żeby być nieśmiertelnym, czy nawet żeby przemieszczać się między poziomami sprawnie i szybko. Także to były kody, które tak naprawdę nigdy nie miały wyjść poza obszar deweloperski, ale oczywiście bardzo często było tak, że producenci przed wypuszczeniem gry wcale tych kodów nie usuwali. No i one na początku pocztą pantoflową rozchodziły się wśród graczy i w zasadzie w ten sposób wychodziły na światło dzienne. Innym rodzajem kodów są konsole deweloperskie i no to też, jak sama nazwa wskazuje, to jest pewna pozostałość po etapie produkcji. Konsole deweloperskie były przeznaczone głównie dla deweloperów i testerów, żeby móc sprawnie i szybko testować pewne zachowania, pewne elementy gry. I w takich konsolach deweloperskich to już nie były jakieś ukrywane sekwencje, ukrywane klawisze, tylko to najczęściej były pełnoprawne komendy. To były komendy na nieśmiertelność, na zmianę poziomów, czy na inne informacje, na przykład do debugowania takiej gry. Być może pamiętacie, ale większość takich konsoli aktywowało się klawiszem tyldy. To też było takie bardzo znamienne dla tego typu konsoli. I też nierzadko, żeby taką konsolę aktywować, to trzeba było sobie wcześniej ją włączyć, na przykład modyfikując jakiś plik INI w katalogu Moje dokumenty. No i tak naprawdę po pewnym czasie, kiedy twórcy gier zauważyli, że te kody są bardzo popularne i dają ludziom dużą frajdę, to zaczęli je dodawać z premedytacją. I to w zasadzie był taki win-win. Twórcy gier na tym nic nie tracili, a wręcz myślę, że mieli z tego duży fan. Te kody często były przemycane jako easter eggi i gracze też musieli poświęcić dużo czasu, żeby te kody w ogóle znaleźć. I poza jakby znajdywaniem tych kodów bywały czasami partnerstwa
wydawców gier z wydawcami czasopism, gdzie niektóre kody do gier były możliwe do znalezienia tylko w czasopismach poświęconych grom wideo. Także być może pamiętacie, jak jeszcze 20 lat temu na półkach w sklepach można było znaleźć takie czasopisma, jak na przykład Tajne Kody, no i tam było pełno kodów do gier. Dzisiaj niestety w dobie internetu to już nie ma za bardzo racji bytu, ale niestety te kody, one oczywiście też w tamtym okresie, kiedy gry dopiero się popularyzowały, były świeże i nowe, ale z czasem był to format, który po prostu troszkę się przejadł. No a internet sprawił, że to już nie było owiane taką tajemnicą, więc deweloperzy gier po prostu przestali je z czasem dodawać. No i fajnym przykładem, taki, który możemy sobie prześledzić, jak te kody w ogóle były implementowane, jest Doom. Myślę, że większość zebranych tutaj zna Dooma, kojarzy Dooma jako grę. Dlaczego Doom jest fajnym przykładem? Doom jest fajnym przykładem dlatego, że stosunkowo niedawno na jedną z rocznic powstania gry udostępnił cały kod źródłowy. Więc tak naprawdę można od A do Z prześledzić, jak te kody były implementowane i w zasadzie jakie mechanizmy techniczne były wykorzystane do tego, żeby te kody coś zmieniały i żeby faktycznie reagowały na polecenia graczy. Jednym z takich kodów była sekwencja klawiszy IDDQD. To była sekwencja, która miała zapewnić graczowi nieśmiertelność i nieskończoną ilość amunicji. I w zasadzie, jeżeli spojrzymy sobie na kod, nie będziemy się w niego zagłębiać tutaj jakoś bardzo szczególnie, nie martwcie się, nie trzeba wcale znać C, a nie C++. Tu zauważymy taki jeden ciekawy fragment, mianowicie jest wywoływana jakaś funkcja, która sprawdza, czy faktycznie ta sekwencja IDDQD była wpisana. Jeżeli ta funkcja zwróci nam true lub 1, to wtedy ustawiamy jakąś flagę God Mode i ustawiamy poziom życia gracza na 100. Więc możemy przejść sobie troszkę głębiej, troszkę dalej do tego kodu Dooma i zagłębiając się w te kolejne struktury, w funkcje, które są odpowiedzialne za sczytywanie tych klawiszy, możemy zobaczyć, że jest w kodzie taka specjalna tablica znaków i mamy komentarz, że te znaki są odpowiedzialne za kod IDDQD. One są tutaj zapisane w postaci heksadecymalnej, no tylko pojawia się jeden problem. Jak sobie te znaki heksadecymalne przetłumaczymy z powrotem na kod ASCII, to okaże się, że to wcale nie jest IDDQD, tylko to są jakieś losowe znaki, tak? W miejscu, gdzie powinno być D, mamy ampersandy, a pierwszy znak I to jest w ogóle podniesione do potęgi 2. No i pojawia się pytanie, co sprawia w takim razie, że po wpisaniu IDDQD ten kod działa, bo w kodzie źródłowym gry wcale nie ma takiej sekwencji. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ już w tamtym czasie, a jeżeli pamięć mnie nie myli, Doom wyszedł w roku 93 na DOS-a, już w tamtym czasie deweloperzy bardzo chcieli ukryć ten fakt tego, że te kody faktycznie są. I w tym celu zastosowali taką technikę maskowania, obfuskacji tych kodów. Tutaj widzimy na ekranie, to jest akurat makro preprocesora, które można w kodzie Dooma spotkać. No i widzimy tutaj jakieś dziwne znaki, tak? Jakieś ampersandy, przesunięcia. Generalnie to są operatory bitowe i to, co tutaj zachodzi, to są przesunięcia bitowe. I już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Więc weźmy sobie na przykład znak D. Znak D tak naprawdę w pamięci komputera zajmuje 1 bajt i składa się z 8 bitów. Więc jeżeli rozłożyć go sobie na właśnie bity,
to on wygląda dokładnie w ten sposób, tak? To jest 0, 2 jedynki, 2 zera, 1 i 2 zera. No więc twórcy Duma bardzo nie chcieli, żeby te kody były dostępne plain tekstem w kodzie źródłowym. Mieli w tym swój powód, do którego przejdziemy za chwilkę, ale zobaczmy, jak to działało. Więc mając literkę D rozłożoną na 8 bitów, dokonuje się operacja, w której przesuwamy poszczególne bity o określoną liczbę pozycji. Więc jak zerkniemy sobie na definicję tego makra Scramble, to widzimy, że pierwszy bit przesuwamy o 7 w lewo, potem drugi bit przesuwamy o 5 w prawo, trzeci bit zostaje w spokoju na miejscu, czwarty bit o 1 w lewo, piąty bit o 1 w prawo, szósty zostaje na miejscu, siódmy o 5 w prawo i ósmy o 7 w prawo. I tym sposobem nasze D zmienia się w ampersand. No i właśnie, po co w ogóle deweloperzy gry zadawali sobie na tyle dużo trudu, żeby ukryć ten fakt, że ten kod jest gdzieś w kodzie źródłowym, ta literka. Jest to związane tak naprawdę ze specyfiką tego, jak działa każdy proces i jak działa każda gra. Więc każda gra przechowuje lokalny stan w pamięci operacyjnej. I tym stanem może być tak naprawdę wszystko. To są punkty zdrowia, to jest amunicja, ilość zasobów, ale to są właśnie też takie rzeczy jak stałe odwołujące się do tekstu. To wszystko musi znaleźć gdzieś swoje miejsce, więc takie rzeczy ładowane są do pamięci. No ale skoro ładowane są do pamięci, to inne procesy mogą uzyskać do tej pamięci dostęp. Więc deweloperzy Duma bardzo chcieli zabezpieczyć się przed tym, by ludzie nie mogli z pamięci gry po prostu wyszukać sobie tych kodów, tak? Bo jeżeli ktoś wpadłby na jeden kod, jakimś cudem dowiedział się, że to IDDQD albo IDKFA to coś konkretnego wykonuje, to wtedy tak naprawdę taka osoba mogła sobie te sekwencje wyszukać w pamięci procesu i z dużym prawdopodobieństwem szybko natrafiłaby na inne kody. Przez to, że one były zaciemnione, ten proces nie był taki prosty i oczywiście ten szyfr nie był jakoś skomplikowany. Myślę, że łatwo można było go rozgryźć. Niemniej było to zabezpieczenie. I weźmy sobie na przykład, myślę, że ulubioną grę wielu ludzi, Heroes of Might and Magic 3. No i zwróćmy uwagę, jakie elementy widzimy na ekranie tej gry. Na dole widzimy, że mamy różne zasoby, tak? Mamy drewno, kryształy, siarkę, złoto. Po prawej, w prawym dolnym rogu mamy też statystyki naszego bohatera, mamy liczbę wojsk. No jakby generalnie widać tutaj bardzo dużo różnych wartości. Te wartości, większość z nich, to są liczby całkowite. No więc te liczby całkowite, tak jak już powiedzieliśmy, one muszą być gdzieś przechowywane w pamięci tego procesu. Możemy w tym celu, do przestudiowania pamięci danego procesu, wykorzystać różne narzędzia. Jednym z takich popularniejszych narzędzi dostępnych na rynku jest Cheat Engine. I Cheat Engine pozwala dokładnie na przejrzenie przestrzeni adresowej danego procesu i pozwala w tej przestrzeni adresowej szukać konkretnych wartości, konkretnego typu. Więc my, wiedząc, że mamy na przykład sztuk złota dokładnie 30 900, możemy wyszukać sobie tę wartość w Cheat Engine z nadzieją na to, że on pokaże nam dokładny adres, dokładną komórkę pamięci, w której ta wartość jest przechowywana. I dokładnie to widzimy na tym obrazku. Po wpisaniu 30 900 i wykonaniu skanu widzimy, że Cheat Engine znalazł wartość i mamy tylko jedno znalezienie, więc nawet nie musimy dokonywać kolejnych przeszukiwań, bo tak naprawdę za pierwszym razem udało znaleźć się tą jedną unikalną wartość. Gdyby tych wartości było więcej, to co się wykonuje, to dokonuje się jakiejś akcji w grze, żeby ta wartość się zmieniła
i robi się kolejny skan. Wówczas ten Game Engine porównuje wartości poprzednie z obecnymi i zawęża ten wynik poszukiwań. No więc Cheat Engine jako narzędzie nie tylko pozwala wyszukiwać wartości i ich adresów, pozwala także je zmieniać. Więc poprzez program w bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie zmienić sobie wartość z 30 000 na prawie że 1 000 000. I jak wrócimy do gry, to widzimy, że wartość złota uległa zmianie. I tu pojawia się bardzo ciekawa zależność, ponieważ jak już znajdziemy ten jeden adres, to Cheat Engine umożliwia podejrzenie całej przestrzeni adresowej w bezpośrednim sąsiedztwie tego jednego konkretnego adresu. Więc mając tą jedną wartość, ten jeden adres, gdzie w pamięci procesu przechowywaliśmy wartość złota, możemy podejrzeć sobie, co jest dookoła. I jeżeli ktoś jest w miarę spostrzegawczy, to bardzo szybko zauważy, że w bezpośrednim sąsiedztwie tej wartości 999 000 mamy po lewej stronie wartości, które bardzo bliźniaczo wyglądają do tych, które widzieliśmy na screenie z gry, tak? Czyli mamy 10, 28, dokładnie tak wyglądały poziomy naszych zasobów, gdy wystartowaliśmy z grą. I tak naprawdę to są dokładnie wartości tych zasobów. I dlaczego w ogóle one są w tej pamięci obok siebie? No to wynika tak naprawdę ze specyfiki tego, jak alokowana jest pamięć dla struktur, dla tablic. W tym przypadku, jeżeli mamy strukturę, która jest odpowiedzialna za przechowywanie wszystkich danych, które są związane z poziomem zasobów, no to kiedy uruchomimy taki proces, to te wartości będą zaalokowane w bezpośrednim sąsiedztwie adresowym. Podobnie rzecz ma się na przykład z tablicami czy z ciągami znaków, także nie jest to nic nowego, ale daje to pewien pogląd na to, jak struktura gry i kod źródłowy gry mogą wpływać na to, że całkiem łatwo jest później tę grę troszkę oszukać i wydobyć z niej jakieś informacje. Jak już znajdziemy te wszystkie adresy, to jesteśmy w stanie skonstruować sobie w naszym programie tak zwaną tablicę cheatów. Więc generalnie dodajemy sobie te wszystkie adresy do tej tabelki na dole i zapisujemy je do zewnętrznego pliku, co z kolei pozwala nam wykorzystywać ponownie wszystkie te adresy przy kolejnym uruchomieniu gry. Tak? Więc tak naprawdę w oparciu o ten program jesteśmy w stanie zbudować sobie takie proste cheaty, w których będziemy w stanie manualnie zmieniać pewne wartości. Tylko, tak, tutaj jeszcze, jak można zauważyć, zmieniłem sobie zasoby, wszystkie zasoby na jakieś bardzo duże wartości i dosłownie zajęło mi to 5 minut. Także nie jest to szczególnie skomplikowane. Ale pojawia się inny problem. Mianowicie po wczytaniu gry po raz drugi, po kolejnym uruchomieniu procesu, jak otworzymy sobie nasz Cheat Engine, to zauważymy, że te zapisane przez nas wcześniej wartości w tabeli cheatów mają jakieś kompletne bzdury, tak? To już nie jest 10, 28, tylko to jest 4 miliardy, maksymalna wartość unsigned inta. No i to by wskazywało na to, że chyba coś jest nie tak i chyba te adresy nie są do końca prawidłowe. Zgadza się, ponieważ specyfika uruchamiania procesów w systemie operacyjnym sprawia, że za każdym razem, gdy proces się uruchamia, dostaje on inną bazę alokacji pamięci. I już spieszę z wytłumaczeniem, na czym to polega. Więc po lewej stronie widzimy zrzut pamięci z pierwszego uruchomienia, a po prawej stronie zrzut pamięci z drugiego uruchomienia. I to, co szybko rzuca się w oczy, to, że adres, pod którym trzymana była wartość drewna, przy pierwszym uruchomieniu miał prefiks 02E10,
a przy drugim uruchomieniu to było 02E30. Więc ten adres zmienił się pomiędzy uruchomieniami i wynika to dokładnie z tej bazy alokacji pamięci, o której przed chwilą wspomniałem, tak? Czyli adres bazowy procesu się zmienił, więc zmieniły się też wszystkie kolejne adresy, jakie były alokowane w ramach konkretnego procesu. Taki mechanizm nazywa się ASLR, to jest Address Space Layout Randomization i jest zaimplementowany w praktycznie wszystkich systemach operacyjnych. To jest takie zabezpieczenie właśnie przed tym, żeby nie móc za każdym razem odwoływać się do jednego konkretnego adresu i zanim takie mechanizmy były implementowane, to te stałe adresy były wykorzystywane na przykład do ataków mających na celu przepełnić bufor i spowodować błędy. Natomiast jak jeszcze zerkniemy sobie na te wszystkie adresy, które są tutaj zapisane w postaci heksadecymalnej, to zauważymy jeszcze jedną ciekawą zależność. Mianowicie to przesunięcie wartości drewna względem bazowego adresu jest zawsze takie samo. I to również jest konkretna specyfika, być może nie każdej gry, ale na pewno tych starszych gier, ponieważ proces, kiedy się uruchamia, dostaje ten bazowy adres, od którego zaczyna alokować pamięć w górę. Natomiast sama sekwencja inicjalizacji wszystkich kolejnych struktur, zmiennych, tablic pozostaje taka sama. Ta kolejność inicjalizowania zmiennych nie ulega zmianie pomiędzy uruchomieniami procesu, więc tak zwany offset, czyli to przesunięcie względem adresu bazowego jest takie samo. I tę zależność można wykorzystać do tego, żeby ten mechanizm ASLR obejść. Mianowicie, żeby go obejść, to dokładnie trzeba wykorzystać ten offset do tego, by odwoływać się nie do konkretnego adresu, a do pewnego statycznego wskaźnika, który jest następnie przesunięty o interesujący nas offset. I tym sposobem możemy konstruować sobie takie tablice cheatów, które przetrwają kolejne uruchomienia gier. Oczywiście one nie będą ważne przez wieki. Bardzo często bywa tak, że gra wraz z aktualizacją dodaje jakieś nowe zmienne i zmienia się wtedy ten ciąg, kolejność inicjalizacji, więc wtedy trzeba po prostu takiego przeszukania dokonać jeszcze raz, zmienić offset, no i zupdate'ować nasze tabele cheatów. Natomiast o ile Cheat Engine jako taki program modyfikujący pamięć jest całkiem przydatny i oferuje względnie dużo możliwości, ponieważ to nie jest tak, że można tylko zmieniać wartości. Można też pisać customowe skrypty w języku Lua. Jest też jakiś prosty debugger, także Cheat Engine oferuje sporo, ale oczywiście ma swoje ograniczenia. Więc co w przypadku, kiedy Cheat Engine nie wystarcza i chcielibyśmy sami napisać własnego cheata? Więc generalnie nie jest to szczególnie trudne. Tak naprawdę korzysta się z tych samych mechanik, jakie wykorzystywane są w Cheat Engine. Więc cheaty nie zawsze muszą być wstrzykiwane w pamięć adresową procesu gry. Mogą być także uruchamiane jako zewnętrzny proces. I tak naprawdę każdy zewnętrzny proces może z tego docelowego procesu czytać pamięć i pisać do niej. No w zasadzie tak, jak robi to Cheat Engine, prawda? Takie podejście ma niestety także swoje wady. Mianowicie aplikacje, które łączą się z innymi procesami w taki właśnie zewnętrzny sposób, opierając się stricte na czytaniu i zapisie pamięci, mają utrudniony dostęp do natywnych funkcji zaimplementowanych w tej grze. Więc jest to ograniczona funkcjonalność w porównaniu do wewnętrznych cheatów, do których zaraz przejdziemy. I zazwyczaj te zewnętrzne cheaty wyglądają w ten sposób, że jesteśmy w stanie oczywiście sobie stworzyć jakieś GUI,
No, to jest tak naprawdę zewnętrzna aplikacja, tak? Ta zewnętrzna aplikacja oczywiście pod spodem musi się komunikować z tym docelowym procesem, ale cała reszta tak naprawdę to już jest kwestia naszej wyobraźni. No i powiedzmy, tutaj na obrazku widzimy jakiś prosty cheat do Mortal Kombat, gdzie można było akurat zmieniać prędkość, pozycję kamery i wyświetlać jakieś informacje. Ok, padło takie sformułowanie jak wewnętrzne cheaty, więc omówmy sobie, czym te wewnętrzne cheaty w ogóle są. Wewnętrzne cheaty to są kody, które są wstrzykiwane bezpośrednio w pamięć adresową innego procesu. Takim najpopularniejszym sposobem na tworzenie wewnętrznych cheatów jest atak DLL injection. Czym jest DLL? DLL to jest biblioteka łączona dynamicznie i to jest generalnie biblioteka, która przechowuje implementacje lub pewne zasoby, które mają być wykorzystywane przez inne programy. Ta definicja brzmi może dosyć niejasno, ale jestem przekonany, że wielu z nas spotkało się z plikami DLL nie raz i nie dwa. Pliki DLL to na przykład DirectX, gdzie mamy implementację wielu funkcji odpowiadających za renderowanie obrazu na ekranie, OpenAL do renderowania dźwięku i na przykład Steamworks API. To jest biblioteka DLL pochodząca od firmy Valve i ona służy do tego, żeby móc renderować nakładki w trakcie grania gry, na przykład na Steamie. Więc te biblioteki istnieją po to, by nie musieć za każdym razem wraz z implementacją gry wymyślać koło na nowo, tylko po prostu można już użyć powiedzmy jakiegoś sprawdzonego standardu, na przykład DirectXa, i zamiast tego DirectXa przynosić ze sobą, to on tak naprawdę jest gdzieś tam w systemie, jest ta biblioteka ściągnięta i oczywiście nasza aplikacja będzie wymagać tego DirectXa na systemie, ale jak zainstalujemy go raz, to on będzie mógł być wykorzystywany przez wiele różnych programów równolegle. Więc generalnie sprowadza się to do tego, że nasz proces, na przykład Heroes of Might and Magic 3, może korzystać z takich bibliotek jak OpenGL albo SDL i co jest istotne to to, że po załadowaniu bibliotek DLL ich kod wykonuje się we wspólnej przestrzeni adresowej razem z tym procesem. Dlaczego to ma znaczenie? No, ma to szczególne znaczenie właśnie w przypadku ataków, które mają na celu wstrzyknięcie złośliwego pliku DLL. Złośliwego to może mocne słowo, wszakże my chcemy tylko dorobić jakieś kody do naszej ukochanej gry. Więc jak wygląda taki proces? Przede wszystkim potrzebujemy pliku DLL, a po lewej stronie on się nazywa trainer DLL. I ten plik DLL, on tak naprawdę zawiera kod i implementację funkcji, które mają się wywołać docelowo i które mają się wywoływać na przykład na naciśnięcie jakiegoś klawisza. Więc jak już mamy taki skompilowany plik, to musimy go jeszcze w jakiś sposób wstrzyknąć do interesującego nas procesu. Więc po namierzeniu procesu musimy w tym procesie zaalokować pamięć. Jak już ta pamięć będzie zaalokowana, to dokładnie w tej przestrzeni zapisujemy adres, który wskazuje na położenie naszego pliku DLL. I jak ten adres jest już tam zapisany, to ładujemy ten plik i uruchamiamy go. Więc tak naprawdę zlecamy załadowanie tego pliku do jakiegoś wątku, który tworzymy w tej zaalokowanej przestrzeni i ten wątek później ma za zadanie ten plik wykonać. I to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie. Jeżeli wyobrazimy sobie, że faktycznie trzeba namierzyć proces, zaalokować pamięć i wszystkie te operacje wymagają jakiegoś kodu, który jest w stanie to zrobić, to nic bardziej mylnego, bowiem tak naprawdę każda z tych akcji ma odpowiednią funkcję pochodzącą z biblioteki systemowej, którą można wywołać, żeby osiągnąć zamierzony efekt.
W praktyce tak naprawdę w dzisiejszych czasach mało kto pisze cały proces wstrzykiwania DLL samemu, ponieważ istnieją gotowe rozwiązania, gotowe injektory, które robią to za nas. Także my tylko wskazujemy, jaki plik DLL trzeba wstrzyknąć, a proces wstrzykiwania dokonuje się przez zewnętrzny program. Tak jak widzimy na załączonym obrazku, wszystkie te funkcje, to nie są funkcje, które ja sobie wymyśliłem, to są funkcje pochodzące z biblioteki WinAPI. I one są gotowe, można ich używać, nie ma żadnego problemu. Nic prostszego, prawda? I to, co odróżnia takie wewnętrzne cheaty w porównaniu do tych zewnętrznych, bo wspomniałem, że te zewnętrzne mają ograniczoną funkcjonalność, to jest właśnie dostęp do tej przestrzeni adresowej procesu, który de facto infekujemy. Mianowicie widzimy tutaj zdjęcie z Heroesów. Jak widać, jest tutaj okienko, które jest takim okienkiem konfiguracyjnym pewnej modyfikacji dodanej przez graczy. I to okienko jest dokładnie w takim stylu, wszystkie checkboxy, pasek, suwak po lewej, przyciski, wszystko jest dokładnie w takim stylu, w jakim gra generalnie renderuje interfejs. I to jest zasługa wewnętrznych cheatów. Wewnętrzne kody, które są właśnie wstrzykiwane w przestrzeń adresową danego procesu, mogą bezpośrednio odwoływać się do funkcji, które gdzieś tam w tym procesie są zaalokowane. Więc jeżeli mamy funkcje, które są w stanie wyrenderować nam tekst, wyrenderować nam jakieś okienko, przyciski, to my możemy z tych funkcji w naszym pliku DLL skorzystać i dzięki temu możemy osiągnąć bardzo pełną, bardzo zaawansowaną integrację z grą. Jakby patrząc na to zdjęcie, ciężko powiedzieć, że to tak naprawdę nie pochodzi z gry natywnie samej w sobie, tylko jest jakimś zewnętrznym rozszerzeniem. No ale pojawia się pytanie, bo w zasadzie mówimy o tym i to wszystko brzmi tak prosto, prawda? Sam też zresztą powiedziałem, że są odpowiednie biblioteki, odpowiednie funkcje systemowe, więc tak naprawdę pozostaje tylko pisać DLL i cieszyć się hakowaniem. No, to byłoby zbyt piękne i zbyt proste. Niestety bardzo dużą częścią pisania jakichkolwiek cheatów, modyfikacji i kodów jest tak zwany reverse engineering. I na czym polega ta inżynieria wsteczna? No, zazwyczaj nie mamy dostępu do kodu źródłowego programu, który chcielibyśmy zmodyfikować. Niestety nie każda gra otwiera swój kod źródłowy, tak jak Doom chociażby. Niektóre gry pozostają zamknięte przez wiele, wiele lat i pomimo upływu czasu twórcy nie decydują się na upublicznienie, ale nawet takie gry mają rzeszę swoich fanów, którzy chcieliby spróbować dodać coś nowego. Więc żeby na przykład zlokalizować takie funkcje, takie jak widzieliśmy na poprzednim obrazku, tak? Żeby zlokalizować funkcje, które pozwolą nam wyrenderować to okienko, wyrenderować jakieś przyciski, jeszcze podpiąć do tego jakieś callbacki, nie pozostaje nam nic innego, jak prześledzić ten proces i wykorzystać do tego różne narzędzia. Takimi narzędziami są na przykład debuggery. Tutaj na zdjęciu na ekranie widzimy debugger, który podpinamy pod proces i on jest w stanie pokazać nam cały stos wywołań na procesorze w obrębie danego procesu, jak i przestrzeń adresową, ale też wartości rejestrów. Więc generalnie te programy służą do tego, że możemy prześledzić, co dzieje się w tle, ale na bardzo niskim poziomie. Jak widzicie, ten kod tutaj to jest po prostu assembler. Oczywiście są pewne narzędzia do statycznej analizy kodu, na przykład Ghidra stworzona przez NSA i ona jest w stanie troszkę ten kod uporządkować, tak? Czasami wypluwa jakiś pseudokod napisany w C, ale wciąż to nigdy nie będzie taki przejrzysty kod, jak te przykłady na przykład, które widzieliśmy w Doomie. Także niestety cały ten proces nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać i naprawdę wymaga nierzadko niskopoziomowej, zaawansowanej wiedzy, żeby wiedzieć, jak się poruszać
gdzie się poruszać i gdzie szukać, żeby na przykład znaleźć takie punkty wejściowe, które są funkcjami wykonującymi pewne akcje w grze. Także niestety wszystkim tym, którzy myśleli, że wstrzykiwanie DLL jest super proste, jakby tak, wstrzykiwanie DLL jest proste, ale pisanie takich DLL no niestety wymaga już dużo czasu i sporo skilla. No i okej, ale do tej pory omawialiśmy w sumie takie mocno techniczne przykłady. Pojawiały się takie wątki jak pamięć, assembler, dyrektywy preprocesora. Raczej poruszaliśmy się blisko kodu i blisko takich technikaliów. I trzeba sobie zadać pytanie, jakby, czy nie ma jakichś alternatyw. Bo zamiast bezpośrednio ingerować w pamięć lub proces, przecież można w teorii wykorzystać to, co gracz rzeczywiście widzi na ekranie. I w oparciu o to, co widzimy na ekranie, można wykonywać akcje takie, które są generalnie dostępne i gracz może je wykonać samodzielnie. Może gdzieś kliknąć kursorem, może wcisnąć jakiś klawisz, cokolwiek. I weźmy na przykład na tapetę moją ukochaną grę Tibia. Tibia tutaj ma kilka takich interesujących elementów interfejsu. Na górze mamy dwa paski. Jeden pasek od życia, drugi pasek od many. Na dole mamy jakąś serię przycisków, gdzie mamy przypisane jakieś mikstury, czary. I po lewej widzimy mały kwadracik, w którym pokazują się potwory. No więc należałoby sobie zadać pytanie, czy możemy w jakiś sposób wykorzystać te elementy interfejsu, żeby troszkę tutaj oszukać i może zaprogramować coś, co ułatwi nam życie. Odpowiedź brzmi, jak najbardziej można. Dlaczego można? No, trzeba tutaj wykorzystać taką zależność, że wszystko to, co widzimy na ekranie, jest tak naprawdę dwuwymiarową przestrzenią. Mamy oś X i mamy oś Y. X rosną w prawo, Y rosną w dół, więc w lewym górnym rogu mamy punkt 0, 0. W prawym dolnym rogu to może być punkt na przykład 1919-1079, ale to zależy od rozdzielczości ekranu, jakiej w danej chwili używamy. Także wiedząc o tym, że tak naprawdę każdy punkt na ekranie jest pewną współrzędną, możemy z tej współrzędnej odczytać pewne dane. Więc weźmy sobie na tapetę taki punkcik, tutaj zaznaczony kropką i zieloną ramką. Przyjmijmy, że on ma współrzędne 1300/20 i my, wykorzystując jakiś prosty program, niekoniecznie napisany w C, assemblerze czy w innym Delphi, możemy po prostu napisać prosty pythonowy program, który sięgnie nam do tego konkretnego piksela na ekranie i odczyta wartość jego koloru. Jeżeli ten kolor będzie równy temu kolorowi zapisanemu heksadecymalnie, to jest ten piękny odcień szarości, który widzimy w tle, to wtedy możemy wykonać pewną akcję. Na przykład wcisnąć klawisz E, pod którym mamy picie mikstury na manę. I tak naprawdę takim sposobem jesteśmy w stanie skonstruować dosyć prymitywne cheaty i one oczywiście są ograniczone w funkcjonalności, bo tak naprawdę nie mogą zrobić niczego, czego gracz sam nie byłby w stanie dokonać, ale w pewnych sytuacjach naprawdę ułatwiają grę i stanowią pewną przewagę. Więc takie podejście nazywa się pixel-based botting i jest wbrew pozorom często spotykane. Oczywiście ono nie jest idealne, bo wystarczy wyobrazić sobie, że taki kod nie będzie działał, gdy zminimalizujemy okienko z grą. Nie będzie też działał na przykład, kiedy będziemy w trakcie pisania. Niemniej to i tak są stosunkowo niewielkie ograniczenia w porównaniu do tego, co takie symulowanie zachowań gracza oferuje. Myślę, że to, co też wyróżnia tę technikę, ta prostota, to jest też plus w kontekście wykrywania takich cheatów. Oczywiście pewne programy, które są stworzone po to, żeby takie cheaty wykrywać, będą w stanie wykryć, że takie modyfikacje zachodzą, natomiast to muszą być programy operujące na bardzo niskim poziomie, ale jeżeli ten pixel botting jest faktycznie skonstruowany w taki przystępny sposób i nie przesadzamy z tą automatyzacją, to istnieje duża szansa, że po prostu takie oszustwa nie zostaną wykryte. Dużo łatwiej, wbrew pozorom, jest wykryć jakiś zewnętrzny proces, który ingeruje w pamięć innego,
niż proces, który po prostu klika nam po ekranie i szczytuje piksele. Ok, i do tej pory omawialiśmy sobie gry single player, głównie skupialiśmy się na tej części klienta, ale mamy też oczywiście w zasadzie cały drugi gatunek gier, jakim są gry wieloosobowe. I co jest istotne w kontekście gier wieloosobowych, to to, że musimy pamiętać, że to też po części są gry jednoosobowe. Mianowicie gry multiplayer składają się z dwóch takich głównych aktorów, czyli mamy klienta i mamy serwer. Wszystko to, co przed chwilą powiedzieliśmy sobie o kliencie, jest jak najbardziej ważne w kontekście gier multiplayer. Też mamy pliki DLL, ten klient też alokuje pamięć, są jakieś pliki gry, funkcje, które renderują obraz. To wszystko dalej obowiązuje. Natomiast dochodzi nam nowy element i jest tym elementem serwer. Serwer jest takim ośrodkiem synchronizacji, który monitoruje stan rozgrywki, synchronizuje stan między klientami a nim samym i dokonuje też pewnych obliczeń, w oparciu o które na przykład wyliczany jest ten stan. I oczywiście z racji tego, że to jest gra wieloosobowa, serwer i klient pozostają w ciągłej komunikacji. Najczęściej jest to komunikacja po protokołach TCP lub UDP. Jaki to protokół, to oczywiście zależy od gry i jej wymagań, ale tak, to jest dwukierunkowa komunikacja i w ten sposób zapewniana jest synchronizacja między klientem a serwerem. Jak wygląda w zasadzie ta komunikacja dokładnie? Mianowicie wiemy, że serwer wysyła jakieś pakiety do klienta, w oparciu o które ten klient odświeża swój stan i na przykład zmienia pasek życia. Zazwyczaj serwery nie wysyłają całego stanu w każdym pakiecie, bo tych pakietów wbrew pozorom jest bardzo dużo. To zależy tak naprawdę od gry, ale gry FPS, gry, które są bardzo dynamiczne, wymagają tak naprawdę na przykład 64 pakietów, które są 64 pakietów, które są wysyłane w trakcie 1 sekundy. To jest tak zwany tick rate i częstotliwość tych pakietów, no tak naprawdę im bardziej dynamiczna gra, tym musi być większa. Współczesne gry FPS często już wysyłają nawet tych pakietów 128. No i jakby każdy tick to jest właśnie odpowiednik takiego pakietu. Więc ten pakiet nie zawiera całego stanu gry po stronie serwerowej, tylko zawiera tak zwaną deltę, a więc różnicę względem poprzedniego stanu. Klient oczywiście takie pakiety odbiera, tak jak wspomniałem, i dokonuje pewnych zmian. I załóżmy taką sytuację. Też dla uproszczenia przyjmijmy, że w ogóle te pakiety, niech one komunikują się po TCP, ale niech formatem będzie JSON. Najczęściej to są protokoły binarne, ale dla celów prezentacji przyjmijmy, że to jest JSON, żeby móc łatwo zrozumieć, co w tych pakietach w zasadzie się znajduje. Także wyobraźmy sobie sytuację, w której gracz odnosi jakieś obrażenia i serwer odnotowuje ten fakt, przelicza stan zdrowia i musi ten pakiet odesłać do klienta. No więc klient odbiera taki pakiet i aktualizuje stan zdrowia na wartość, która przyszła z serwera. To jest niezbędne do tego, żeby móc w elementach graficznych w interfejsie faktycznie odwzorowywać stan, który jest realnym stanem przechowywanym na serwerze. No i omawialiśmy sobie techniki modyfikacji pamięci. Więc co by się stało, gdybyśmy wzięli cheat engine i zmodyfikowali wartość zdrowia z 90 na 999? Otóż w tym konkretnym przypadku być może oszukamy interfejs i na chwilę pokaże nam się 999, być może w ogóle nic się nie stanie. To jest zależne od tego, w jaki sposób rozwiązana jest komunikacja sieciowa. Natomiast czemu to nie zadziała? Nie zadziała to dlatego, bo źródłem prawdy, jeśli chodzi o stan gry, jest tutaj serwer. I cokolwiek gracz zrobi, cokolwiek gracz zmieni w tym stanie, to jest tak naprawdę lokalne. Więc nawet jeśli zmodyfikujemy sobie tę wartość życia, serwer po prostu to zignoruje, ponieważ serwer musiałby dostać
informację, która jest oczekiwana przez niego, na przykład w formie jakiejś akcji, że gracz wypił miksturę i wtedy może sobie obliczyć, że ok, gracz wypił miksturę, obliczamy, ile punktów życia powinniśmy mu przyznać, tę wartość podnosimy o tyle i wysyłamy tę wartość do klienta. Ale w drugą stronę to niestety nie działa. No ale właśnie mówiliśmy tutaj o takiej operacji w stylu odnoszenia obrażeń, jasne, czy picie mikstur. Wyobraźmy sobie troszkę inny scenariusz, ale dalej osadzony w grach multiplayer. To jest w ogóle scenariusz, który jest bardzo popularny w grach MMORPG. Mamy gracza i ten gracz ma w swoim ekwipunku jakieś tam przedmioty w ilości sztuk 4. I chce te przedmioty sprzedać, więc do serwera idzie żądanie, że gracz sprzedaje przedmioty i sprzedaje je wszystkie, czyli 4. Serwer otrzymuje taką operację od klienta, przelicza sobie, że każdy taki przedmiot jest warty 100 sztuk złota, no i aktualizuje stan, że ilość złota, jaką miał gracz, to jest to, co miał plus 400. Odsyła taki pakiet do klienta, no i klient może sobie zaktualizować w interfejsie, że ma tego złota odpowiednio więcej, no i że już nie ma tych przedmiotów. Ale co gdyby troszkę zmienić ten stan rzeczy? Co gdyby troszkę przykombinować i przechwycić ten pakiet sieciowy, który klient wysyła, na przykład Wiresharkiem, i zamiast 4 przedmiotów zmodyfikować pakiet tak, żeby sprzedać ich 1000. No i w zasadzie tutaj pojawiają się 2 scenariusze, tak? Pierwszy scenariusz jest taki, że serwer ufa temu, co wysłał klient, tak? Wszakże zarówno serwer, jak i klient pochodzą od tego samego dewelopera, więc można wyjść z optymistycznego założenia, że ta wartość jest prawdziwa. I jeżeli taki serwer ufa ślepo klientowi, to po prostu przeliczy informacje w oparciu o pakiet, który otrzymał. Więc pomimo tego, że klient realnie jest w posiadaniu 4 przedmiotów, sprzedaje ich tak naprawdę 1000 i w efekcie dostaje nie 400, a 100 000. Także bardzo szybki zarobek. Natomiast oczywiście to jest optymistyczny scenariusz. A jak to powinno wyglądać naprawdę, żeby było bezpiecznie? No, serwer musi tak naprawdę nigdy nie ufać temu, co przychodzi od klienta. Oczywiście klient jest w pewnym sensie pod kontrolą dewelopera, który jest też również odpowiedzialny za serwer, no ale właśnie nie można wykluczyć pewnych manipulacji, które sprawiają, że te pakiety, które przychodzą, to nie są dokładnie te pakiety, które powinny wyjść. Więc to jest bardzo podobny mechanizm, tak jak mamy aplikacje internetowe, gdzie mamy backend i frontend i tak naprawdę backend nigdy nie do końca powinien ufać temu, co przychodzi od użytkownika, bo ten input może być bardzo różny. I tak samo serwer, który odbiera pakiet od klienta, nie powinien ślepo wierzyć w to, że on tych przedmiotów faktycznie tyle ma, jeśli chce je sprzedać. Także powinna być zaimplementowana po stronie serwera prosta walidacja, która w przypadku przekroczenia tej wartości od posiadanej ustawi wartość maksymalną i obliczy ten stan poprawnie. I możecie sobie myśleć, że to jest jakiś wymyślony przykład i że kto w ogóle w ten sposób może zaimplementować serwer. Otóż można. I przykładem takiej implementacji było Mu Online, popularna gra MMO. Myślę, że szczyt jej popularności przypadał jakieś 20 lat temu. I w Mu Online były właśnie takie bugi związane z komunikacją klient-serwer, które pozwalały na duplikowanie przedmiotów. Po prostu można było sobie przedmiot sklonować wiele razy, nieograniczoną ilość razy. I brzmi to dosyć niewinnie, prawda? Bo jesteśmy w stanie sobie tylko sklonować przedmioty i mieć je na własny użytek i nikomu to nie przeszkadza. Niestety takie operacje bardzo szybko miały wpływ tak naprawdę na całe środowisko gry, bo jeżeli niektóre przedmioty były przewidziane, by być relatywnie rzadkimi przedmiotami, no to możemy sobie wyobrazić, że jeśli tych przedmiotów nagle pojawiało się dużo więcej i te przedmioty gdzieś tam schodziły na rynku, w efekcie pojawiało się coraz więcej złota w obrocie i tym sposobem
tego typu przeoczenia, tego typu bugi i exploity mogły prowadzić do ogromnych hiperinflacji w grach, co było bardzo często spotykane. To była taka, myślę, choroba wieku dziecięcego wielu gier multiplayer, które dopiero zaczęły się formować. Niemniej tak było i dopiero z czasem deweloperzy nauczyli się, żeby nigdy nie ufać pakietom. Oczywiście, jeśli chodzi o pakiety same w sobie, to jest zrzut ekranu z programu Wireshark, który może posłużyć do tego, żeby takie pakiety sieciowe podsłuchiwać. Co jest ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o Wiresharka, to to, że posiada wiele pluginów albo w ogóle wbudowanego wsparcia dla konkretnych protokołów gier. I tu na zdjęciu widzimy dokładnie komunikację klienta i serwera w grze Tibia. Dokładnie widzimy, jakie komendy wysyła klient i jakie komendy wysyła serwer. Oczywiście ten przykład tutaj to jest pewne uproszczenie, ponieważ obecnie firmy, idąc z duchem czasu, troszkę się zabezpieczyły przed tym podsłuchiwaniem pakietów. Nie wystarczy sobie odpalić Wiresharka, to znaczy wystarczy sobie odpalić Wiresharka, ale te pakiety są dodatkowo szyfrowane. Oczywiście to nie jest tak, że tego szyfru nie da się złamać. W przypadku Tibi na przykład stosowane jest takie szyfrowanie XTA i klucz do tego szyfru jest zaszyty gdzieś w kliencie. Także jeśli ktoś będzie w stanie odpalić debugger i znaleźć ten kod, ten klucz w implementacji gry, gdzieś tam pośród tych wszystkich funkcji i stosów, to bez problemu może go wykorzystać do tego, żeby taką komunikację podsłuchać. OK. Natomiast dalej musimy pamiętać, że w grach multiplayer dalej mamy tę część kliencką i ta część kliencka składa się też z lokalnych plików gry. Takimi plikami są na przykład tekstury. Tekstura to jest generalnie jakiś tam plik graficzny, który nakładamy na obiekty 3D, żeby nadać im jakiegoś koloru, jakiejś formy. Tutaj na przykład mamy tekstury ścian. To są tekstury z CS-a. Więc w zasadzie, OK, jeśli to jest dalej klient, to co stoi na przeszkodzie, żeby wziąć taki plik, zmodyfikować i ustawić mu kanał alfa na 75%. Prosta sprawa. Dzięki temu mamy wallhacka za darmo. Możemy widzieć przez ściany. To chyba nie muszę tłumaczyć, że w grach FPS widzenie przeciwnika przez ściany to jest ogromne ułatwienie. Także ile czasu może to zająć? 30 sekund? Super prosto, nie? No, na szczęście deweloperzy gier nauczyli się, żeby nie ufać temu, co przychodzi od strony klienta, ale też nie ufać temu, co jest uruchamiane po stronie klienta. Więc w momencie, w którym następuje połączenie między serwerem a klientem, serwer bardzo często weryfikuje tak zwaną integralność plików, więc sprawdza, czy pliki, które posiada klient, które są przez niego używane, mają tą samą sumę kontrolną. Chodzi o to, że jeżeli my taki plik otworzymy u siebie na komputerze i w jakiś sposób go zmodyfikujemy, no to zmieniamy sumę kontrolną, bo ona jakby wynika z pewnej niezmienności bajtów i bitów w tym pliku. Jak my go zmienimy, to tak naprawdę cała struktura pliku się zmienia. I kiedy ta suma kontrolna nie będzie się zgadzać, to po prostu połączenia nie uda się nawiązać. Także na całe szczęście twórcy gier odrobili tutaj lekcję, no i nie da się w ten sposób już łatwo oszukiwać. Trzeba jednak pamiętać, że serwer nie jest tylko jakby walidator, który wykonuje obliczenia, ale to jest też centralny ośrodek, który przechowuje stan całej gry. To jest bardzo istotne w kontekście tego, jakie informacje my w ogóle otrzymujemy z tego serwera. Jakby znamienną właściwością gier FPS jest to, że w przypadku, gdy gracze podzieleni są na drużyny, no to każda drużyna widzi na mapie tylko graczy, którzy przynależą do jego drużyny, tak? Na przykład gracze CT widzą graczy CT, a gracze Terro widzą graczy Terro. Proste. Natomiast serwer zawsze widzi wszystkich. Serwer musi widzieć wszystkich, ponieważ w oparciu o te pozycje
musi tak naprawdę kalkulować moment ruchu, musi kalkulować, czy faktycznie te strzały, które zostały wykonane, sięgają celu. Każda operacja, jaka jest wykonywana, musi być przez ten serwer walidowana. Więc cały stan gry jest przez niego posiadany i nierzadko bywa, że taki serwer wysyła pozycję wszystkich graczy do klienta. I dopiero klient jest odpowiedzialny za to, żeby te informacje przefiltrować, tak? Jak już wspomnieliśmy, klient to dalej jest coś, co podlega pod dewelopera gry. Więc zazwyczaj deweloperzy programują klienta w taki sposób, by z tego pakietu sieciowego wyodrębnić tylko te właściwości, te propertiesy, które są nam potrzebne, te pola, i na ich podstawie wywołać pewne funkcje. Na przykład otrzymując pakiet, gdzie mamy pozycję wszystkich graczy, klient zajmuje się filtrowaniem i pokazuje na minimapie tylko pozycję drużyny. No dobrze, ale wspomnieliśmy sobie o różnych praktykach w kontekście gier single player, gdzie można wstrzyknąć jakiś kod, można wywołać funkcję, która jest natywną funkcji gry. I dokładnie w tym przypadku jest tak samo. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do klienta wstrzyknąć jakiś plik DLL, który tak naprawdę będzie zawierał cheata i ten kod, ten złośliwy kod będzie odwoływał się do funkcji, która renderuje te pozycje na minimapie i będzie ją wywoływał nie dla graczy danej drużyny, tylko będzie wywoływał dla wszystkich graczy. Ponieważ tak naprawdę w pakiecie dostajemy pełną listę ency, czyli graczy, włącznie z ich pozycjami, ilością życia, amunicją i tak dalej. I niestety tego typu modyfikacje sprawiają, że bardzo łatwo jest oszukiwać w tych grach. I pojawia się takie pytanie, no bo serwer wie wszystko, tak? I serwer musi mieć ten stan. Natomiast czemu dopiero klient musi zajmować się filtrowaniem tych rzeczy? Czemu to serwer nie może odfiltrować danych? Czemu nie może obliczyć tak naprawdę, jakie dane powinny zostać wysłane i na przykład nie wysyłać pozycji przeciwnika, jeżeli wie, że oni w danej chwili nie są widziani? Zanim przejdziemy do odpowiedzi, tutaj jest przykład właśnie takiego wstrzykniętego pliku DLL. Ten plik DLL powoduje taki efekt, który nazywa się w świecie cheatów ESP. To jest skrót od Extrasensory Perception. I w zasadzie, jak widzimy, dodaje to na ekranie pozycję wrogów, pozycję naszych graczy również, no i też wszystkie informacje o tym, ile mają zdrowia, ile mają amunicji. Wszystko tak naprawdę jest widoczne i może być wyłuskane z pakietów lub pamięci gry. No dobra, ale wróćmy do tego tematu, czemu serwery nie mogą obliczać, jakie informacje są potrzebne i wysyłać je tylko wtedy, kiedy faktycznie są niezbędne. To wynika tak naprawdę z ograniczeń silników gry i nie ma tutaj na to jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy niektóre silniki gry będą w stanie taką technikę zaaplikować, a niektóre silniki no niestety nie będą w stanie tego zrobić. Tak jak już wspominałem, gry operują w oparciu o pewną konkretną ilość tików, zwłaszcza gry FPS, powiedzmy 64 lub 128 tików. Ta ilość tików sprawia, że tak naprawdę serwer ma pewien ograniczony czas, w trakcie którego musi dokonać tych obliczeń i zwrócić odpowiedź. Jakby serwer musi się zmieścić w czasie, żeby zapewnić odpowiednią ciągłość gry i odpowiednią częstotliwość update'ów. Teraz w zależności od tego, jak zaimplementowany jest serwer, jak wydajny jest silnik gry, czasami takie obliczenia są możliwe, a czasami po prostu przekroczyłyby ten czas. I nie można by wtedy tak naprawdę nadążyć za grą. To mogłoby prowadzić na przykład do takich problemów, że niektórzy gracze widzą graczy przeciwnej drużyny szybciej, bo na przykład wychylili się za drzwi jako pierwsi. Więc żeby zapewnić tą sprawiedliwą rozgrywkę, to naprawdę serwer musi być pewny, że te obliczenia mogą
zmieścić się w tym wymaganym przedziale czasowym, no i wtedy można takie ograniczenia zaimplementować. Tu na ekranie jest przykład z gry Valorant. Firmie Riot Games akurat udało się taki system zaimplementować. Oni to nazwali Fog of War. I jak widzicie po lewej stronie, to jest obraz bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń, gdzie cały czas klient otrzymuje informacje o pozycjach wrogów. Po prawej stronie jest system z zaimplementowanym systemem Fog of War. Zwróćcie uwagę, że ten system po prawej, on nie jest idealny. Pozycje wrogów są pokazywane troszkę wcześniej, zanim jeszcze ich widać. I niestety to jest właśnie takie zabezpieczenie przed tym, żeby odpowiednio wcześnie wyrenderować te pozycje po stronie klienta, żeby nie było takiej sytuacji, że on się nagle pojawia i powinien być widoczny dużo wcześniej. Więc tam jest taki mały bufor bezpieczeństwa, żeby jednak ta gra była uczciwa, bo jeżeli gry FPS nie byłyby uczciwe i gracze nie mieliby równych szans, no to raczej nikt by w nie nie grał. Ok, i do tej pory rozmawialiśmy głównie o software'ze, a co z hardwarem? No więc myślę, że wszyscy zauważyliśmy, że współczesne urządzenia peryferyjne mają dużo więcej funkcji, tak? Dużo więcej przycisków, zwłaszcza myszki pod gry MMORPG, które mają dosłownie po 15 przycisków gdzieś z boku na różne makra. Także te mikrokontrolery stosowane w peryferiach są na pewno dużo bardziej zaawansowane. Natomiast same urządzenia peryferyjne też znacząco się rozwinęły. Mają wbudowaną pamięć, która pozwala na przechowywanie różnych ustawień i makr. I bardzo często są też wydawane z dedykowanym oprogramowaniem, tak? Myślę, że nieraz spotkaliście się z tym, że wasze myszki albo słuchawki mają dedykowane aplikacje i na przykład w takiej myszce macie wbudowaną pamięć, w której możecie sobie przechować ustawienia. Oczywiście producent przewidział to dla takich zastosowań, nazwijmy to moralnych. Jeżeli mamy jakieś makra, jakieś ustawienia na myszce i chcemy na przykład zabrać tę myszkę, podłączyć do innego komputera, to jest super wygodne, że te ustawienia nam nie przepadają. Natomiast sam fakt tego, że ta myszka ma jakąś wbudowaną pamięć, stanowi potencjalny wektor ataku. Myszka, która jest podłączona po porcie USB, może wykorzystać pewne luki w sterownikach i na przykład przemycić w ten sposób jakiegoś aimbota albo innego wallhacka i takie rzeczy się działy. To oczywiście są zastosowania raczej niszowe. Myślę, że nikt w domowym zaciszu nie konstruuje sobie cheatów, które przemycane są w myszkach. To są raczej rozwiązania dedykowane profesjonalnym e-sportowcom, którzy biorą udział w turniejach i takie sytuacje faktycznie się zdarzały. Tutaj widzimy nagranie z jednego z turniejów Counter-Strike'a, gdzie gracz o imieniu Forsaken oszukiwał i został na tym przyłapany. Na nagraniu widzimy, jak usilnie jeszcze szybko próbował tego cheata przemyconego w myszce usunąć. Administratorzy po prostu wyhaczyli, że na jego komputerze chodzi dziwny proces, który nie powinien chodzić. I uwaga, ciekawostka, Forsaken zaimplementował tego cheata i uruchomił go jako proces, który nazywał się word.exe. Także myślę, że nikogo nie dziwiło, że gracz Counter-Strike'a w turnieju ma nagle włączonego Worda. Czasami każdy musi napisać szybki dokument. No i omówiliśmy sobie rozwiązania dedykowane dla e-sportowców, tak? Bardzo zaawansowane, tworzone często na zamówienie i też trudne w konstrukcji, nie oszukujmy się. Te podatności związane z USB to nie jest coś prostego, to też wymaga odpowiedniego researchu, odpowiedniego przygotowania. To są dokładnie te same podatności, które na przykład wykorzystują aktorzy stojący za atakami ransomware, które szyfrują wszystkie pliki na dysku i żądają okupu. Także to są naprawdę poważne podatności i nie jest to coś, z czym spotkamy się na co dzień. Natomiast na co dzień możemy spotkać się coraz częściej z czymś takim, co nazywa się Direct Memory Access. Na czym polega Direct Memory Access? To jest technika, która zakłada wykorzystanie dwóch komputerów i zewnętrznych peryferiów, żeby stworzyć odizolowane środowisko, w którym uruchamiamy cheaty.
Więc tak jak widzicie na tym schemacie, na ekranie, mamy komputer, na tym komputerze jest uruchomiona gra, tam gramy, a obok mamy laptopa i na tym laptopie chodzą cheaty. I pomiędzy laptopem i komputerem mamy bardzo rozmaite peryferia, które sprawiają, że taki setup jest w ogóle możliwy. Więc co w ogóle wchodzi w skład takiego DMA? Przede wszystkim jest to karta DMA podłączana na PCI Express. Ta karta pozwala odczytywać pamięć ze źródłowej maszyny, czyli tam, gdzie gra jest uruchomiona. Mamy KM Boxa, to jest taki kontroler operujący na USB i to jest tak naprawdę symulator myszki. On pozwala na symulowanie sygnałów wyjściowych pochodzących z innej maszyny, czyli na przykład nasz laptop mówi, że trzeba ruszyć myszką w lewo i dokładnie taki sygnał jest wysyłany do komputera, na którym działa gra, w taki sposób, że jakby ten komputer widzi, jakby po prostu ktoś ruszył myszką, więc to jest dosłownie emulator sygnałów wejściowych. I jest jeszcze Phaser, bardzo ciekawe urządzenie. Ono z kolei operuje na portach HDMI i DisplayPort i pozwala na przesyłanie obrazu z jednej maszyny do drugiej. Przy czym bardzo ciekawą właściwością Phasera jest to, że on nakłada obraz bezpośrednio na monitor. Więc na przykład jeżeli odpalamy sobie wallhacka i na tym komputerze, na którym gramy, widzimy faktycznie pozycję przeciwników za ścianą, to Phaser miksuje ten obraz jakby wewnątrz urządzenia i wysyła obraz wyjściowy na monitor. Ale jeżeli na tym komputerze zrobilibyśmy screena, żeby na przykład potwierdzić, czy gracz nie oszukuje, swoją drogą robienie screenów i taka manualna weryfikacja to była bardzo często praktyka w przeszłości. Jeżeli taki screen by został zrobiony, to na tym obrazie nie będzie w ogóle cheatów, ponieważ jakby obraz z tego komputera, on nie jest modyfikowany. Phaser miksuje obrazy z jednego i drugiego komputera i dopiero wtedy wrzuca na monitor. Także jak widać, gracze naprawdę są w stanie zadać sobie ogrom trudu tylko po to, żeby móc oszukać w taki sposób, by nie zostać wykrytym. Niesamowita sprawa. No i nie sposób się dziwić, że przy tak usilnych próbach oszukiwania twórcy gier musieli w jakiś sposób zareagować. I zaczęli tworzyć własne oprogramowanie, które było uruchamiane po stronie klienta. I to oprogramowanie miało na celu monitorowanie pamięci i procesów i wychwytywanie wszelkich prób ich modyfikacji. Takie programy to na przykład VAC, Denuvo albo Vanguard. I to, co jest istotne w kontekście anti-cheatów, to to, że każdy konkretny anti-cheat operuje na różnych poziomach uprawnień. Tak naprawdę tutaj widzimy 4 warstwy uprawnień, w jakich aplikacje mogą się uruchamiać na systemie operacyjnym. No i ta warstwa trzecia to jest warstwa, gdzie my odpalamy nasze aplikacje, nasze procesy. Warstwa pierwsza i druga są przewidziane dla sterowników, a warstwa 0 to jest najniższa warstwa i to jest warstwa jądra systemu, czyli tak zwany kernel. No więc w porządku, wiemy już mniej więcej, jakie są warstwy, wiemy, co anti-cheaty mają na celu. Prześledźmy sobie, jak te 3 wymienione anti-cheaty faktycznie radzą sobie z próbami oszustw. Więc VAC, czyli Valve Anti-Cheat, operuje na poziomie 3, czyli tym poziomie użytkownika. On jest generalnie opracowany przez firmę Valve, co widać po nazwie, i jest stosowany głównie w grach ich produkcji, czyli wszelkie Counter-Strike'i, Dota, Team Fortress, tam znajdziecie VAC-a. I VAC jest takim, powiedzmy, mało intruzywnym, ale też przy okazji, nie oszukujmy się, mało skutecznym anti-cheatem. Bardzo ciekawą ma metodę, mianowicie on skanuje pamięć i pliki gry w poszukiwaniu sygnatur, które są charakterystyczne dla znanych cheatów. Czym jest taka sygnatura? No więc każdy proces, który gdzieś tam działa w systemie operacyjnym, może mieć bardzo specyficzne ciągi bajtów, które następują po sobie i one mogą być na tyle unikalne, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że jeżeli jakiś proces w systemie zawiera ten ciąg bajtów po przeskanowaniu jego pamięci,
to możemy zidentyfikować ten proces dosyć jednoznacznie. Taka metoda przeszukiwań nazywa się Array of Bytes, czyli tablica bajtów i można ją na przykład wykorzystać też w Cheat Engine, więc to nie jest jakiś rocket science, więc trzeba po prostu pamiętać, że tak naprawdę każdy proces ma jakąś konkretną sygnaturę. Więc to, co robiła drużyna odpowiedzialna za tworzenie tego anti-cheata w firmie Valve, no to oni w zasadzie albo kupowali różne cheaty dostępne gdzieś tam na zamkniętych forach, albo ściągali jakieś takie znane cheaty, po prostu, które były otwarte i znane każdemu, ale też pisali własne cheaty w bardzo różne sposoby. Następnie z tych cheatów odczytywali sygnatury i te sygnatury dodawali tam do jakiejś bazy danych. No i potem, jeżeli na komputerze gracza taka sygnatura została wychwycona, no to gracz otrzymywał bana. WAG poza skanowaniem pamięci pilnuje też integralności plików gry, więc tak jak rozmawialiśmy o checksumach, WAG jest także odpowiedzialny za to, żeby faktycznie pilnować, by nie dochodziło do żadnych podmian plików po stronie klienta, także no, to też jest jedną z jego odpowiedzialności. Jeśli chodzi o bana, czym w zasadzie jest taki ban? No ban to odebranie możliwości w gry multiplayer, które są chronione systemem WAG, co myślę, że dla graczy jest szczególnie dotkliwe, bo jeśli ktoś jest graczem Counter-Strike'a i nie może już tego Counter-Strike'a grać na oficjalnych serwerach, no to tak naprawdę jego konto przestaje być użyteczne. Na tym zdjęciu swoją drogą widzimy przykład zawodnika, oficjalnego zawodnika z drużyny LDLC, który był zawodnikiem e-sportowym i dostał bana, ponieważ oszukiwał na turniejach, też miał jakieś cheaty przemycane w myszce. Myślę, że szczególnie może być znany niektórym polskim fanom CS-a z pewnej akcji przeciwko polskiej drużynie. Bardzo nielubiona postać, dlatego jest tutaj jako antyprzykład. Jeśli chodzi o Denuvo, Denuvo jest specyficznym przypadkiem, ponieważ nie jest systemem anti-cheat samym w sobie. Też operuje na poziomie 3, także nic nowego, wszystko ok. Ale Denuvo jest mocno zintegrowany z silnikiem gry. Jego odpowiedzialnością jest szyfrowanie i zaciemnianie kodu gry w taki sposób, żeby jakakolwiek inżynieria wsteczna była na maksa utrudniona. I przez to, że bardzo mocno sprawdza integralność całej gry, ponieważ jest wbudowany nierzadko w silnik, to też zapobiega przed modyfikowaniem jakichkolwiek plików powiązanych z grą. I Denuvo w zasadzie większość z Was może kojarzyć właśnie nie z anti-cheatem, tylko z softwarem, który przeciwdziałał piractwu. Jakby ma to sens, ponieważ piractwo w zasadzie opiera się na modyfikowaniu plików. Być może niektórzy z Was pamiętają, jak przeciągało się jakieś DLL albo exeki i nagle gra działała. Oczywiście było to nielegalne, tak nie można robić. Natomiast Denuvo było właśnie odpowiedzią na te próby piractwa. Tylko z Denuvo pojawił się podstawowy problem. Mianowicie Denuvo miał bezpośredni wpływ na wydajność gier. Głównie mówimy tutaj o klatkach na sekundę, ale też o czasach ładowania, więc można w sieci znaleźć wiele różnych porównań, wiele benchmarków i tak naprawdę mówimy tutaj na przykład o czasach ładowania wydłużonych o ponad 30 sekund. Tak? To jest pół minuty spędzone na ładowaniu pomiędzy mapami. To są różnice w FPS-ach rzędu 54 kontra 70 w niektórych grach, więc tutaj zaczynamy docierać w taki obszar, gdzie te anti-cheaty nie tylko są, ale też bezpośrednio ingerują w graczy, zwłaszcza w ich komfort. No i kurczę, to jest troszkę chyba niesprawiedliwe, szczególnie dla tych, którzy te gry kupują i nie oszukują. Bo jeżeli ktoś wydaje pieniądze i w odpowiedzi dostaje tak naprawdę gorszy performance i dostaje 15 klatek mniej na sekundę, co czasami naprawdę może wpłynąć na komfort gry, no to chyba jest po prostu troszkę przykro, że tak naprawdę uczciwość nie popłaca. I na samym końcu mamy Vanguarda.
Vanguard jest bardzo gorącym tematem w ostatnich czasach i głównie jest to ze sprawą tego, że Vanguard nie operuje na poziomie trzecim, tylko operuje na poziomie 0. Operuje na poziomie jądra systemu i część Vanguarda zaimplementowana jest jako sterownik systemowy. Ten sterownik uruchamia się jako pierwszy przy starcie systemu i pozostaje aktywny w tle przez cały czas. Ma bezpośredni dostęp do całej pamięci systemu operacyjnego i jest w stanie zablokować wszelkie próby modyfikacji pamięci, wszelkie wywołania funkcji WinAPI i także jeżeli ktoś ma na przykład jakiś stary sterownik albo sterownik, który jest dziurawy, to taki sterownik może zostać zablokowany i po prostu nie wpuszczony do gry. No i pojawia się w sumie pytanie, gdzie tu są kontrowersje, tak? No, kontrowersje są właśnie w tym poziomie 0 i w tym, że Vanguard chodzi w tle przez cały czas. Tak naprawdę nie różni się to w teorii niczym od zainstalowania sobie jakiegoś rootkita, który tak naprawdę przez 24 godziny na dobę chodzi nam w tle i ma dostęp do zupełnie każdego elementu naszego systemu. Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie to mogą być elementy, wszelkie przechwytywania haseł do banków czy numery kart kredytowych, to jest jak najbardziej realne. Oczywiście do tego jest dostęp. Więc mówimy tutaj o bardzo poważnym oprogramowaniu, o bardzo szerokich dostępach, które wydają się być nieproporcjonalnie duże, jak na to, że to jest oprogramowanie, które ma po prostu zabezpieczać przed cheatowaniem w grach. Nie można mu odmówić skuteczności. To jest na pewno fakt. Ciekawą właściwością Vanguarda to jest to, że jest w stanie wyłapać cheaterów w trakcie meczu i taki mecz po prostu przerwać. I to faktycznie jest coś, co raczej do tej pory było rzadko spotykane, przynajmniej w innych anti-cheatach. Natomiast to wszystko jest okupione tym ogromnym kosztem, tak? To jest tak naprawdę potencjalna inwigilacja. Oczywiście producent zarzeka się, że wcale tak nie jest i oni żadnych danych nie szczytują, ale jest to po prostu wektor ataku. Mało tego, z racji tego, że on operuje na tym poziomie jądra systemu, czyli najniżej jak się da, no to jeżeli coś w tym Vanguardzie się delikatnie wysypie, jakby wiadomo, to jest tylko kod i to jest tylko sterownik, sterowniki potrafią się wysypać, no to wiecie, jak wysypie wam się aplikacja jakaś, to ona się zamyka. Jak wysypie się Vanguard, to zamiast cheater detected macie taki ekran. System operacyjny dostaje kernel panic i tak naprawdę musicie uruchomić komputer ponownie. Nie jesteście w stanie nic zrobić. Więc to tylko pokazuje, jak nisko osadzony jest Vanguard, że ewentualne jego jakieś tam malfunction sprawia, że system operacyjny idzie w restart. Tak jak wspomniałem, nie można mu odmówić skuteczności i w tym kontekście pewnie można go pochwalić. Tutaj widzimy dwa wykresy. To są wykresy przedstawiające spadek ilości oszustw w grze League of Legends po wprowadzeniu Vanguarda. Na lewym wykresie widzimy, jak zmieniała się ilość graczy, którzy botowali, czyli grały za nich jakieś automaty. Tam chodziło o to, żeby wbijać poziomy i potem te konta sprzedawać. Więc po wprowadzeniu Vanguarda widać, że ta liczba botujących praktycznie spadła do zera. A po prawej stronie widzimy Vanguarda w kontekście skryptowania. W League of Legends bardzo popularne były pewne skrypty, które sprawiały, że mechaniki niektórych postaci były zautomatyzowane i dużo łatwiej po prostu się grało. Nie wymagało to manualnego inputu, tylko skrypt dokonywał pewnych akcji za nas. No i znowuż widać dobrze, że po wprowadzeniu Vanguarda z czasem liczba skryptujących graczy malała. Były takie dwie duże fale banów, co jest oznaczone kolorem fioletowym. No i tak naprawdę na ten moment, wykres kończy się na 1 sierpnia, na ten moment ta liczba skryptujących to jest mniej więcej 0,5%, tak? Więc porównując to do piku,
gdzie na wykresie mieliśmy 5,5, prawie 6%, no to jest faktycznie bardzo duża redukcja. I oczywiście te dokonania, te statystyki, ta skuteczność to jest jak najbardziej godne podziwu. Natomiast, tak jak wspominałem, tak niskie uprawnienia są poważnym problemem, są poważnym wektorem ataku. I pomimo tego, że te anti-cheaty kernelowe są, powiedzmy, dosyć świeże, chociaż też nie jakoś bardzo świeże. Takie cheaty już funkcjonowały wcześniej, ale nigdy przez cały czas w tle, jak robi to Vanguard. Mamy udokumentowane przypadki, gdzie takie programy były wykorzystywane w raczej przeciwnych celach. Nie do chronienia graczy, a do wykorzystywania ich. I na przykład anti-cheat firmy ESEA kopał bitcoiny w tle. Anti-cheat, który chroni grę Apex Legends, miał jakąś tam dziurę, jakąś podatność, w wyniku której można było wykonać dowolny kod, tak zwany Remote Code Execution, RCE, i można było dosłownie wstrzyknąć dowolny kod i wykonać go na najniższym możliwym poziomie uprawnień, przypominam. Poza tym inny przykład, gra Genshin Impact i ich kernel anti-cheat był w stanie ominąć zabezpieczenia wszystkich antywirusów i po prostu wgrać na komputer ransomware'a. Także trzeba by się zastanowić, czy to jest tego warte, bo anti-cheaty są tylko i wyłącznie programami. Za tymi programami też stoją programiści, ludzie. I myślę, że każdy, kto zajmuje się programowaniem, zdaje sobie z tego sprawę, że nie ma programów, które są pozbawione błędów. Więc zawsze, prędzej czy później, wyjdą jakieś bugi i w przypadku programów, które operują na tak niskim, wrażliwym poziomie, no skutki takich bugów są okropnie dotkliwe, o czym myślę mogła przekonać się niedawno firma CrowdStrike, która sparaliżowała całkiem sporo biznesów na świecie. Jest pewna iskierka nadziei. Firma Microsoft 2 tygodnie temu ogłosiła, że będzie podejmować pewne kroki w kierunku tego, by w systemie operacyjnym zapewnić rozwiązania, które umożliwią lepszą kontrolę właśnie przeciwko takim procesom niepożądanym i modyfikacjom, ale z pominięciem tej warstwy kernelowej. Oczywiście to jest bardzo świeże ogłoszenie. Czy firma Microsoft już nad tym pracuje? Ciężko powiedzieć. Myślę, że po tym wydarzeniu z CrowdStrike'em faktycznie z czymś wyjdą, ale pojawia się pytanie, jaką mamy pewność, że obecne programy anti-cheat, które operują na kernelu i które ludzie już poinstalowali na swoich komputerach w masowej ilości, faktycznie zmigrują się na nowe API, które będzie dostępne w przyszłości. Ja bym chciał wierzyć, że zrobi to każdy. Niestety praktyka i czas pewnie pokażą inaczej. I oczywiście wypadałoby jeszcze wspomnieć o kolejnym gorącym temacie, czyli o sztucznej inteligencji. No, tutaj tak naprawdę od ponad roku za sprawą modeli językowych mamy w tym obszarze bardzo duży boom. I jak się okazuje, ten boom nie ominął także gier komputerowych, więc istnieją badania, istnieje wiele publikacji naukowych, które wykorzystywały modele sztucznej inteligencji do tego, aby nauczyć konkretne modele grać w gry. Do takich algorytmów można na przykład zaliczyć algorytmy genetyczne, które po prostu w różnych iteracjach, w różnych pokoleniach uczą się tego, by faktycznie przejść tę grę. Bardzo fajnie widać to na przykład na Mario, ale to są też inne metody, takie jak na przykład uczenie przez wzmocnienie, czyli reinforcement learning i technika nazywana klonowaniem behawioralnym. Nie będę się rozwijał dokładnie, na czym to polega, ponieważ myślę, że to zajęłoby nam co najmniej kolejne 1,5 godziny, także to jest temat na osobną prezentację, ale mogę Wam powiedzieć, że istnieją publikacje naukowe, które wcale nie są takie nowe, to są publikacje mniej więcej sprzed 2-3 lat i te publikacje właśnie dokumentują tworzenie modeli AI, które są w stanie samodzielnie grać na przykład w Counter-Strike'a. Tutaj w tym konkretnym przypadku, który widzicie po prawej stronie, użyto
konwolucyjnych sieci neuronowych i one wbrew pozorom radziły sobie całkiem nieźle. Zachęcam do odwiedzenia tego repozytorium. Tam jest więcej szczegółów i naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Natomiast AI to nie tylko software, ale znowu coraz częściej także hardware. Myślę, że większość z nas boi się już, że lodówka zaraz zacznie do nas mówić głosem czata GPT. Na ten moment w branży gamingowej firma MSI ogłosiła swój nowy produkt. Jest to monitor z wbudowaną technologią AI, która nazywa się AI SkySight. I ta technologia polega na tym, że monitor przychodzi z pewnym oprogramowaniem, które zawiera wytrenowane modele AI. Te wcześniej wytrenowane modele AI działają na pewnych konkretnych grach, na przykład League of Legends, tak jak mamy tutaj na przykładzie. I w prawym dolnym rogu tego monitora widzimy minimapę. Jakby na tej minimapie oznaczane są pozycje naszych graczy i pozycje wrogów. Ale jak zerkniemy sobie w lewy górny róg, to widzimy ikonkę, czerwoną ikonkę z czaszką. Ta ikonka nie pochodzi z gry. Ta ikonka pochodzi z monitora. Ten monitor i jego oprogramowanie są w stanie analizować obraz i na podstawie tego obrazu renderują pewne podpowiedzi. Gracz w tym położeniu, w którym widzimy, normalnie na innym monitorze nie widziałby tego, że tam gdzieś w lewym górnym rogu czai się na niego wróg, ale na tym monitorze będzie już to widział. No i myślę, że to już jest taka bardzo niebezpieczna granica, bo troszkę zaczynamy chyba tracić sens gier i tego, co one miały przynosić. To miała być pewna rywalizacja, która daje poczucie spełnienia, ale ona powinna być sprawiedliwa, tak? A w momencie, w którym tak naprawdę ktoś przy zastosowaniu konkretnego hardware'u osiąga taką przewagę, no to niestety nie możemy już tutaj mówić o sprawiedliwej grze. I tym bardziej smutne jest to, że takie produkty wychodzą spod rąk dużych firm. Tego monitora chyba nie ma jeszcze oficjalnie w sprzedaży, ale był zaprezentowany już na targach. Także jest, działa, nic tylko można się go obawiać. I oczywiście, tak jak na początku mówiliśmy sobie o sztucznej inteligencji, która była w stanie grać w gry, tak mamy też sztuczną inteligencję, która jest w stanie wykrywać cheaterów. Jak wiadomo, po stronie serwera, serwer otrzymuje wszystkie informacje, jakie tylko może dostać. Każdy input, każde wciśnięcie klawisza, myszki, wszystko to jest przechowywane po stronie serwera, także te dane są zapisywane, a następnie wykorzystywane do uczenia modeli maszynowych. I takie modele mają za zadanie wykrywać podejrzane zachowania i jakieś odchylenia wykraczające poza standardowe normy. Tutaj jest na przykład też przykład tego, jak wygląda taka sieć neuronowa. Tu jest też wykorzystany taki pattern, który się nazywa multi-time series, czyli właśnie umożliwia on śledzenie inputów, które następują w różnej częstotliwości. Tak jak mówiłem, wszystkie te inputy serwer ma, bo gracze mu je wysyłają. No i na tej podstawie możemy jakby wyprodukować, wyrzucić taką sieć neuronową, która będzie w stanie ocenić nam, czy te inputy, które przesłał nam konkretny gracz, czy one są OK, czy one są jednak podejrzane. I takie rozwiązania już istnieją. Też są publikacje naukowe, które testują tego typu modele i one mają całkiem niezłą skuteczność. Tutaj na slajdzie widać, że to jest dokładnie sieć neuronowa i LSTM. To jest dokładnie ten sam stack, który był używany do nauczenia AI, żeby grał w CS-a. No i ta skuteczność oscyluje w granicach 99%, jeśli chodzi o wykrywanie triggerbotów i aimbotów. Także jestem przekonany, że AI, jeśli chodzi o wykrywanie cheaterów, to nie jest wcale pieśń przyszłości, tylko myślę, że wiele firm już obecnie z tego korzysta i na tej podstawie gdzieś tam odsiewa cheaterów od normalnych graczy. No i
myślę, że wypadałoby to jakoś zgrabnie podsumować. Z jednej strony omówiliśmy sobie cheaty, jak działają, jakie mechaniki są wykorzystywane. Zaczęło się to bardzo niewinnie, tak? Proste modyfikacje, rozszerzanie gier single player, no ale bardzo szybko poszło to w złym kierunku. Ludzie tak naprawdę zaczęli to wykorzystywać do tego, żeby budować przewagę w różnych grach sieciowych i tym samym psuli rozgrywkę innym. No i jak wiadomo, twórcy gier musieli w jakimś stopniu temu przeciwdziałać, bo jednak większość graczy nie oszukuje. Trzeba sobie to uczciwie przyznać. Większość ludzi chce mieć po prostu fun i grać sobie w gry, więc twórcy gier nieustannie próbują dogonić tych twórców cheatów i to jest taki niekończący się wyścig. Tylko nie wiem, czy pamiętacie, ale zazwyczaj jak Tom i Jerry ganiali się w odcinkach bajki, to kończyło się to tym, że cały dom był zdezolowany. I w zasadzie porównałbym sytuację graczy do tego gifa, który widzimy na obrazku. Możemy wyrazić swoje zaniepokojenie, możemy pisać posty, możemy apelować o to, by te stosowane rozwiązania faktycznie były bardziej bezpieczne, mniej inwazyjne, ale niestety prawda jest taka, że ten głos jest dalej mniejszością i twórcy gier raczej niewiele sobie z tego robią. Myślę, że do takich nadużyć będzie dochodziło coraz częściej, więc ten zdezolowany dom to powiedziałbym, że troszkę taka metafora naszych komputerów, naszych maszyn i potencjalnie naszego bezpieczeństwa. Super, bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę. 1,5 godziny, troszkę zeszło. Mam nadzieję, że byliście zainteresowani tematem. Jeżeli macie jakieś pytania, to zaraz sobie przed nie przejdziemy. A jeżeli ktoś chciałby mnie złapać po prelekcji, to pod moim imieniem i nazwiskiem jest link. Tam znajdziecie moje namiary. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo, Piotrek. Bardzo ciekawe wystąpienie. Tutaj w komentarzach widzę, że również są słowa pochwały od Bartosza, że było bardzo ciekawie, od Macieja, że świetny wykład. Mi również się bardzo podobało. Trochę żałuję, że nie poznaliśmy się 15 lat wcześniej, bo może byś mi trochę pomógł w Tibi. Może bym nie musiał tam sam latać i że tak powiem, tak wolno wbijać te levele. Może udałoby się to troszeczkę bardziej przyspieszyć. Tak jak Piotrek wspominał, jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do tego, żeby je zadać jeszcze na czacie. Jeszcze przez chwilę mamy tutaj Piotrka i Piotrek na pewno bardzo chętnie na te pytania odpowie. A w trakcie prezentacji nie padło żadne pytanie. Wydaje mi się, że dosyć mocno wyczerpałeś cały temat, ale poczekajmy jeszcze chwilkę, może ktoś o coś będzie chciał dopytać. Ja w międzyczasie mogę jeszcze dodać, że już widzimy się za miesiąc. W przyszłym miesiącu już mamy przygotowany, już mamy dla Was kolejnego gościa. Z takich nowości będzie to gość z zagranicy, także wystąpienie będzie w języku angielskim. Mam nadzieję, że przystępne dla każdego. Także gorąco zachęcam do tego, żeby zapisywać się już na kolejnego Talk for Devsa. No co, nie widzę żadnych pytań w komentarzach, także Piotrek, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękujemy za Twój czas, za bardzo ciekawą prezentację. Tu w tle już padła, że tak powiem, propozycja, żeby Cię zaprosić na kolejnego Talk for Devsa, żeby jeszcze temat rozwinąć. Także No, szykuj się, będziemy o tym rozmawiać. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim oglądającym i do zobaczenia za miesiąc. Dzięki wszystkim. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.